Cześć! Dzisiaj w poradniku pokażę, jak zrobić shorta z klasycznego filmu w poziomie. Wiadomo, że można nawet przyciąć już swój przesłany film, ale tu mamy większą kontrolę nad ujęciami, jakością i ewentualnie bardziej szczegółową edycją. Najpierw musimy wrzucić nasz film do programu, na przykład poprzez utworzenie nowego pustego projektu. Tutaj musimy ustawić rozdzielczość tak, by uzyskać proporcję 9:16, czyli na przykład 1080 na 1920. Potwierdzamy. Teraz możemy przenieść nasz film do edytora prosto z folderu. Wpisał nam się w ten sposób w rozdzielczość projektu, a w ten prosty sposób go do niej dostosowujemy. Oczywiście nie musimy wypełniać kadru całkowicie. Możemy zostawić czarne pasy. Czy to w celu zmieszczenia fragmentów bocznych filmu, czy na przykład umieszczenia w tym miejscu napisów, emotek. Tutaj specjalnie przyciąłem fragment filmu w ten sposób, by zachować w nim elementy zbędne, by pokazać, jak je usunąć. Przechodzimy do początku filmu i nie odtwarzamy go, tylko przesuwamy do odpowiedniego momentu precyzyjnie za pomocą strzałek na klawiaturze, czyli w miejsce, w którym chcemy, by film się zaczął. Gdy to już ustalimy, to w tym miejscu film przecinamy. Zaznaczamy myszką zbędny fragment i usuwamy, a cały film dajemy na początek. Przesuwamy znowu film i patrzymy, czy obiekt, w tym przypadku pociąg, mieści nam się odpowiednio w kadrze. No niekoniecznie. Najszybciej dopasujemy to, przeciągając obraz myszką. Możemy to sprawdzić w różnych miejscach i dostosować. Teraz jest już chyba dobrze. Sprawdzamy to odtwarzając film, przesuwając go strzałkami na klawiaturze, co polecam, bo tak w każdej chwili możemy szybko dokonać korekt. Jest dobrze, ale gdy pociąg zaczyna się od nas oddalać, wyjeżdża nam z kadru. Co z tym zrobić? Całego filmu nie przesuniemy, bo wtedy popsujemy wcześniejsze kadrowanie. Musimy więc sobie ustalić odpowiednie miejsce, w którym pociąg zaczyna nas mijać. Czyli gdzieś tutaj. Odpowiednie miejsce do przecięcia filmu na dwie części. Przecinamy. Mamy zaznaczony ten drugi fragment, więc można sobie tylko tą część filmu dopasować do naszego kadru. Czyli znowu sprawdzamy w różnych miejscach, czy pociąg nam z kadru nie wyjeżdża i wprowadzamy ewentualne korekty. Jeśli jakiś obiekt się nie mieści, to pamiętajmy, że możemy się też ratować wspomnianymi wcześniej czarnymi pasami, których rozmiar najlepiej ustalić przed przecięciem filmu. Tu nie jest to potrzebne. Sprawdzamy, jak wygląda miejsce cięcia, dostosowujemy. Możemy tutaj to cięcie tak zostawić, jeśli uznamy, że będzie dobrze. A jeśli ten przeskok nam nie pasuje, to możemy tu zrobić płynniejsze przejście. W tym miejscu mamy edycję sekwencji obiektów, która jest niepodświetlona, jeśli tych obiektów nie zaznaczyliśmy. Zaznaczamy je w ten sposób i opcja staje się dostępna. Wybieramy rodzaj przejścia, w tym przypadku Fade, Fade Out. I przenosimy myszką w to miejsce między fragmentami filmu i zatwierdzamy. Sprawdzamy. Wygląda dobrze. Teraz z dźwiękiem. Też źle nie jest. Tutaj jednak fragmenty filmu i dźwięku nakładają się na siebie, więc jeśli uznamy, że robi się głośniej, możemy to zniwelować za pomocą przejścia w dźwięku. Pokazywałem już to w innym filmie, więc tutaj tak na szybko. W pierwszym fragmencie, tylko musimy go najpierw zaznaczyć, wybieramy efekt Fade Out. Zawsze skracam to mniej więcej o połowę.
a w drugim fragmencie wybieramy Fade In i też skracamy. Sprawdzamy, czy jest OK i ewentualnie zmieniamy długość tych efektów. Oczywiście tutaj film już odtwarzamy. Chodzi o to, by dźwięk nie robił się głośniejszy, ale też żeby się nie wyciszał. Jest OK. Aby odtworzyć podgląd gotowego filmu w formacie 9:16 przechodzimy tutaj. Tak to wygląda. Nie przyciąłem od razu niepotrzebnej końcówki, więc zostało mi jeszcze to. Ustalam miejsce. Przecinam i usuwam. Pozostaje nam jeszcze ustalić szczegóły eksportu i wyeksportować film, czego tu już nie będę robił. Jeśli ktoś miałby z tym jakiś problem, to pokazuję to w pierwszym poradniku do tego programu. Jeśli ktoś chciałby sobie wyciszyć końcówkę filmu i zrobić zanikanie, to tam też się dowie, jak to zrobić, chociaż i tutaj w sumie to widać. Tutaj mamy taki przykład, gdzie film ma dwie części. Wasz może mieć oczywiście jedną, 3 i więcej. Z jednego miejsca, z różnych miejsc filmu, z jednego filmu, z kilku filmów. Ale dopasowanie sobie edycji pod to już nie będzie problemem. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki za oglądanie, subskrypcje i takie tam. Dzięki za wsparcie kanału. Cześć, do następnego.